Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Dzisiaj zajrzymy do mieszkania Chrisa, którego serdecznie pozdrawiam i porozmawiamy trochę o kosztach urządzania wnętrz. Jakiś czas temu pokazywałam Wam 39-metrowe mieszkanie z 2 pokojami, wykończone za 155 tysięcy. Dzisiaj jesteśmy w ciut mniejszym mieszkaniu, ale też dwupokojowym, którego wykończenie było aż 2 razy tańsze i wynosiło 75 tysięcy. 155 tysięcy, a 75 tysięcy to kolosalna różnica. Jak to możliwe? Nim spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, przyjrzyjmy się bliżej temu wnętrzu. Mieszkanie składa się z pokoju dziennego połączonego z kuchnią, osobnej sypialni, łazienki i balkonu. Pokoje utrzymane są w biało-szarej kolorystyce, przełamanej kolorowymi akcentami. W kuchni i łazience pojawiają się elementy w kolorze drewna, które ocieplają przestrzeń. Kuchnia jest nieduża i zmieściły się tutaj na przykład tylko 2 szuflady, a i to dzięki temu, że zastosowano mniejszy piekarnik, mniejszy od standardowego. Natomiast szafki wiszące są aż do sufitu, dzięki czemu mamy w nich trochę więcej miejsca na przechowywanie. W kuchni udało się zachować zasady trójkąta roboczego i pomiędzy wszystkimi sprzętami jest chociaż trochę blatu roboczego, żeby odłożyć garnek czy postawić kubek. Blat pełni też rolę stołu, gdyż osobny mebel mógłby się tutaj raczej nie zmieścić, a w ten sposób z jednej strony jest miejsce, gdzie można usiąść i razem zjeść posiłek, a z drugiej strony jest też miejsce, żeby się rozłożyć ze wszystkimi miskami przy większym gotowaniu. Tutaj taka ciekawostka, mamy drzwi do łazienki i drzwi do sypialni, które wyglądają tak samo, ale te do łazienki otwierają się w tę stronę, a te do sypialni do środka. Dla mnie to niesamowite, że mamy takie możliwości w dzisiejszych czasach, żeby estetyka była swoją drogą, a funkcjonalność swoją drogą. Ale tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tę szafę, która jest szafą jeszcze z przedpokoju, ale już stoi bardzo blisko pokoju dziennego, więc Chrisowi zależało na tym, żeby wyglądała dość neutralnie i nie rzucała się w oczy. Nie jest to taka typowa, bardzo głęboka szafa na ubrania, jak się często można spotkać, bo tu by się wtedy zrobiło wąskie przejście i by nie było aż tak wygodnie. A to, co mnie szczególnie zachwyca, to spora liczba półek na buty, dzięki którym można utrzymać porządek i wszystko mieć pod ręką. Mam nadzieję, że kiedyś też się takiej doczekam w swoim mieszkaniu. Nieduże mieszkanie nie oznacza, że wszystko musi być w nim małe i ciasne. Możemy zmieścić większe meble, na przykład taką sofę. Jeżeli lubimy wypoczywać na sofie, to czemu by nie? Możemy przecież wstawić mniejszą komodę, mniejszy stół, zrezygnować z innych rzeczy, które nie są dla nas priorytetowe, a postawić na to, na czym będziemy spędzać najwięcej czasu. W małych mieszkaniach istotne jest również to, jak wygospodarujemy miejsce do przechowywania. Nie zmieści się tak dużo mebli jak na większych metrażach, więc trzeba troszkę pokombinować. I takim sprytnym pomysłem na przechowywanie są szafki wiszące. Ściana nad telewizorem prawdopodobnie normalnie i tak by była pusta, więc czemu by nie powiesić tam szafek, które rozwiążą nasz problem z trzymaniem różnych rzeczy? Tak samo nad łóżkiem w sypialni. Przeważnie na takiej ścianie nic nie ma, więc wykorzystajmy tę przestrzeń, bo przecież po łóżku i tak rzadko się chodzi, a nawet jeśli, to raczej nie tuż przy samej ścianie. A te słoiki z roślinami w środku nie były otwierane już od 2 lat, a i tak w środku wszystko żyje. Niesamowity obieg zamknięty. Początkowo drzwi do sypialni były tutaj, no ale wtedy ta zabudowa cała tutaj by się nie zmieściła. Na telewizor zostałoby bardzo mało miejsca tuż przy samym oknie, a w sypialni nie zmieściłoby się tak szerokie łóżko. Dlatego w ramach remontu trzeba było trochę tutaj pozmieniać. W sypialni poza łóżkiem jest też wielka szafa i ona jest naprawdę wielka. Zobaczcie, ja tutaj ledwo sięgam do ściany, która tam jest. Więc tutaj w środku naprawdę wszystko można zmieścić, a dzięki zastosowaniu lustra mamy też wrażenie optycznie większej przestrzeni. Przy niedużych mieszkaniach często są nieduże balkony, ale na szczęście nie tym razem. Chris ma naprawdę fajną przestrzeń, którą w dodatku świetnie urządził i zagospodarował dużą ilością zieleni. Tutaj ciekawy patent, ta roślina
to groszek, który urósł taki wielki w zaledwie 3 tygodnie, więc chyba też go przetestuję na naszym balkonie. Na nowych osiedlach często nie ma starych drzew, są sadzone dopiero takie malutkie sadzonki, które zanim urosną i będą dawały jakiś cień, no to niestety to trwa lata. Tutaj na szczęście udało się zachować kilka starych drzew, które robią naprawdę świetny klimat, szum liści i cień, który dają przy okazji widok z okien na zieleń. No to wszystko ma wielkie znaczenie, o czym deweloperzy często zapominają. Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie coraz więcej. Teraz zaglądamy do łazienki. Łazienka jest nieduża, dlatego zastosowano tutaj aż 3 triki powiększające optycznie przestrzeń. Pierwszy z nich to oczywiście lustro, które zobaczcie, że nie tylko jest szerokie, ale jeszcze aż po sam sufit, więc jest naprawdę duże i robi super wrażenie. Drugi trik to podłoga. Nie ma tutaj jakichś wielkich podziałów, nawet szafka wisi nad tą podłogą, więc jak patrzymy z góry, to mamy wrażenie, że ta przestrzeń podłogi jest większa niż jest w rzeczywistości i nie ma brodzika, tylko pod prysznicem też jest ta sama podłoga co tutaj. Mamy wrażenie, że to tworzy taką jednolitą przestrzeń, mimo że to tylko złudzenie, bo tak naprawdę w podłodze nie zmieściła się ta cała instalacja potrzebna do takiego odpływu i podłoga pod prysznicem jest troszkę uniesiona względem tej tutaj. No i trzeci trik to oczywiście szklana ścianka. Gdyby była matowa, przyciemniana, gdyby to było cokolwiek innego, co by nam zamykało przestrzeń, no to mielibyśmy takie wrażenie trochę ciasnoty, zarówno pod prysznicem, jak i z tej strony, a tak przestrzeń jest otwarta i nie widać tutaj żadnych podziałów, mimo że one są. I jeszcze czwarty trik, czyli pralka, która jest w kolorze ściany, przynajmniej bardzo podobna, więc się zlewa i mamy taką harmonijną przestrzeń. To jest bardzo fajne rozwiązanie, wygląda bardzo estetycznie i polecam. Pralki inne niż białe to jest super kierunek. Ale łazienka to nie tylko sprzęty, ale też dekoracje. I czemu w łazience miałby nie stanąć taki obraz? W ogóle ten obraz bardzo mi się podoba. Zobaczcie, jaki ma ciekawy format, taki podłużny, dzięki temu można go postawić w różnych miejscach, w których ciężko jakieś standardowe dekoracje. Pewnie w łazienkach, w których jest bardzo dużo wilgoci, to nie każdy obraz może stanąć, żeby nic mu się nie stało, ale jeżeli jest dobra wentylacja i wiemy, że mamy taką możliwość, to warto korzystać i zadbać również o to pomieszczenie. Chris zdecydował się wykończyć to mieszkanie przy współpracy z firmą, która zajmuje się takimi kompleksowymi remontami, oferując też różne pakiety materiałów wykończeniowych. Taka firma, współpracując na stałe z różnymi dostawcami, może wynegocjować korzystne ceny dla siebie, a więc też dla swoich klientów. Dlatego taka współpraca to fajna i wygodna opcja, ale oczywiście też nie pozbawiona pewnych minusów, gdyż w ramach naszego pakietu nie mamy dostępu do wszystkich materiałów wykończeniowych, jakie są dostępne na rynku. Chris, mimo że chciał zrobić tanio i wiedział, że to nie jest jego docelowy dom, to i tak zdecydował się za kilka rzeczy dopłacić. Wykończenie całego mieszkania kosztowało niecałe 75 000 i składa się na to 39 000 na podłogi, płytki, malowanie, zmiany w ścianach, przesuwanie gniazdek i tym podobne. 18 000 na kuchnię i to już razem ze sprzętami i 15 000 na meble. Meble były kupowane w popularnych sieciówkach takich jak IKEA, Salon Agata czy JYSK. I z IKEA jest chyba najwięcej rzeczy, bo szafa, szafki, łóżko, sofa jest na pewno z salonów Agata, a stolik, który przed nią stoi, z JYSKa. Gdyby robić meble na wymiar, sofę na zamówienie, a zamiast płytek na podłodze położyć parkiet, to wiadomo, że cena wykończenia tego wnętrza byłaby zdecydowanie wyższa. Pod filmem o mieszkaniu wykończonym za 155 000 pisaliście, że da się to zrobić taniej. I mieliście rację. Nigdy nie twierdziłam, że nie. Da się urządzić mieszkanie zdecydowanie taniej i też może być super. Sami widzicie. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i do subskrybowania mojego kanału, bo już wkrótce pojawią się kolejne fajne wnętrza. Do zobaczenia. Pa!